Najnowszym nabytkiem w mojej kolekcji jest zestaw z 1994 roku, chodzący koń z powozem. Zestaw, choć trafił do mnie z oryginalnym pudełkiem, to jest niekompletny. Brakuje niektórych części powozu i wyposażenia. A koń ma obciętą grzywę i ogon. O ile ogon jakoś w miarę wygląda, o tyle grzywa jak na konia Barbie jest w marnym stanie. Postanowiłam zatem, że wymienię włosy konia na nowe. Muszę zaznaczyć, że nigdy nie wymieniałam włosów mobilnego konia, także będę improwizować. Koń jest wykonany w ten sam sposób co Sprint z 1993 roku, a więc włącznik ma w ogonie, a nie jak High-Stepper pomiędzy przednimi nogami. Także to trochę komplikuje sprawę. Żeby zainstalować nowe włosy, muszę najpierw pozbyć się starych i muszę to zrobić tak, żeby nie uszkodzić mojej klaczki. Zacznę od nóg. Po zdjęciu pokrywy barku ukazuje się mechanizm zginający nogę. Odkręcę widoczną śrubkę. Noga bez problemu dała się zdjąć. W ten sam sposób zdejmę tą z drugiej strony. Najpierw pozbędę się klapki od baterii, bo widzę, że to prosta sprawa. Żeby zdjąć tylną nogę, trzeba zwolnić zatrzask, naciskając od zewnątrz. Tu jest takie zgrubienie, które zatrzaskuje się w prowadnicy nogi. Jestem zdumiona, bo ten trzpień jest dość solidny, a ja bałam się, że pęknie. W końcu widziałam takie konie nieraz z wyrwanymi nogami. Ups, coś ci tu wylazło. Chyba to wyjmę, żeby się nie zapodziało. Pierwszy raz spróbuję zrobić wymianę włosów bez drastycznego rozbierania. No to pozbądźmy się grzywy brutalnie, wyrywając ją. Grzywa koni Barbie jest wykonana w ten sposób, że włosy są wszyte w bazę zrobioną jakby z grubej folii. Nie wiem, jak fachowo nazywa się ten materiał. Ta baza jest osadzona na kołeczkach wewnątrz konia. Może jak natnę bazę nieco, to szybciej się podda. Teraz widzę, że tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Wewnątrz szyi, aż do głowy, jest taki trzpień, na którym osadzona jest szyja. Dzięki temu się porusza. A baza grzywy otaczała ten trzpień dookoła, czyli była jakby podwójna w porównaniu do normalnych koni. Dlatego tak ciężko było ją wyrwać. Ciekawe, czy uda mi się wyjąć jeszcze jej pozostałości. Spróbujmy. Okej, poddałam się. Nie da się tego wyciągnąć. Teraz zobaczmy sobie starą grzywę. Jest zrobiona z dwóch kolorów włosów. Na zewnątrz jest ten złoto-rudy, a w środku jest coś jak różowy blond. Ciężko dokładnie określić te kolory, bo oba są dziwne. Także w ogonie mamy to samo. Też dwa kolory. No dobra, to teraz czas na ogon. Ogon w przypadku tego konia, tak jak już wspominałam, jest włącznikiem jego funkcji chodzenia. Jeżeli coś uszkodzę w trakcie tej operacji, kasztanka nie będzie już chodzić i nie będzie ciągnąć swojej bryczki. Ogon jest wewnątrz przewleczony przez poprzeczną beleczkę, także drobnymi pasmami będę wyciągała włosy. Jest tam też gumeczka zabezpieczająca. Klacz jest w takim wieku, że gumka, jeśli jeszcze nie pękła, to z pewnością podda się łatwo. Jest i gumeczka. Tak jak podejrzewałam, szybko się poddała. Jest jeszcze jedno zabezpieczenie. Przetnę je nożykiem. No teraz to już szybko pójdzie. W końcu. Tak to wygląda w środku. Jest beleczka, o którą zaczepiony był ogon.
Idealnie ją widać. To jest ogon, a to grzywa. Z ogonem już nie będę dyskutować, idzie do śmietnika. Oto nowe włosy dla mojej kasztanki. Już je przygotowałam, odmierzyłam potrzebną ilość i spięłam. Chcę je najpierw umyć, bo są bardzo sztywne, szorstkie i mają karbowaną strukturę, przez co bardzo się puszą i wyglądają mało naturalnie. Umyję je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do prania tkanin delikatnych. Są to włosy z Kanekalonu. Pierwszy raz zakupiłam włosy w profesjonalnym sklepie z włosami syntetycznymi. Zamówiłam 2 kolory i 2 rodzaje. Drugie włosy są z Henlonu i bardziej przemawiały do mnie w dotyku i wyglądzie. Jednak doszłam do wniosku, że jasny brąz będzie za smutny dla kasztanki. Rude nadadzą jej bardziej zadziornego charakteru. Nie celowałam też w kolor podobny do oryginalnych i choć miałam takie przebłyski, nie chciałam też jasnego blondu, ponieważ mam już kasztanka z jasnymi włosami, mojego kalekę Stark Steppera. Teoretycznie mam też rudą kasztankę Baję, ale to też nie do końca, bo ona ma dwukolorowe włosy. Wypłuczę w gorącej wodzie i spłuczę zimną. Na koniec zamoczę je w wodzie z płynem do płukania tkanin. Dodam nieco więcej niż trzeba, bo chcę, by były pachnące i miękkie. Wydają dość nieprzyjemny odgłos przy odsączaniu, ale widzę, że mają mniej fal. Pozostawię je w łazience, żeby sobie wyschły. Tak jak już ze 2 razy wspominałam, tu w środku mamy tą beleczkę, przez którą przeplecione były włosy. Chciałabym, by nowy ogon też był tak zamontowany. I to jest też nasz włącznik. Także wciąż muszę pamiętać, by obchodzić się z nim w miarę delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Żeby przepleść włosy przez beleczkę, mam tutaj miękki drucik. Zagnę go trochę i spróbuję wcisnąć we włącznik od dołu pod beleczkę. Pomogę sobie szydełkiem, żeby wyciągnąć drucik. Tutaj mam sznureczek, przytnę sobie kawałek, przeplotę go przez pętelkę, pociągnę drucik, by przewlec sznureczek pod beleczką. Pozbyłam się drucika, sznureczek będzie bardziej plastyczny, by przepleść włosy. Włosy po umyciu i wyschnięciu zrobiły się delikatniejsze, przyjemniejsze w dotyku, bardziej gładkie, a do tego wydają się lżejsze, czyli to mycie to był dobry pomysł. Do mycia były spięte trytkami, ale ja muszę je przeciąć na pół. Także chyba pozbędę się tych trytek. Tu mój błąd. Zanim rozpięłam pierwszą trytkę, powinnam odseparować czymś włosy, a tego nie zrobiłam. Dopiero po przecięciu wcisnęłam we włosy szydełko. No i jak widać mam mały problem, bo włosy mi uciekły. No cóż, widać, że improwizuję. I teraz zabawa w rozdzielaniu. Właśnie doszłam do wniosku, że wystarczyło tą jedną trytkę przesunąć, a nie rozcinać, bo teraz znów potrzebuję trytki, a nawet 2. Teraz złożę włosy znów na pół, przetnę. Mój plan jest taki, że jedna część posłuży mi na ogon, a druga na grzywę. Wracamy do konia. Włosy na ogon muszę przepleść przez pętelkę.
proste. Odepnę sobie nadmiarowe włosy. No i aparat się zniecierpliwił i przestał nagrywać moje dalsze zmagania. Ale w końcu się udało i kasztanka ma nowy ogon. Powiedziałam, że chcę, aby ogon był umocowany jak w oryginale, dlatego zabezpieczę go jeszcze trytką. Odetnę końcówkę, a teraz wcisnę ją do środka, tak jak kiedyś była tam gumka. No i ogon jest skończony. Mam tutaj część włosów, które odpadły z ogona. Od nich będę oddzielała sobie cienkie pasma. Robię to bardzo znaną miarą wielkości, czyli pi razy oko. Przecież nie będę się bawiła w liczenie poszczególnych włosów w paśmie. Mam oddzielone pasmo. Teraz sprawdzam, czy włosy są w miarę równo ułożone, czy nie wystają za bardzo z jednej ze stron i w razie potrzeby koryguję ich ułożenie. Tu wygląda, że wszystko jest ok. Mam tutaj grubszą nitkę, odcinam sobie jej kawałek. Łapię pasmo w połowie i przewlekam nitkę. A teraz muszę ją zawiązać. I dla pewności jeszcze raz. Wiadomo, że takie zabezpieczenie to żadne zabezpieczenie, bo nitka się przesuwa i włosy mogą się z niej wysunąć. Dlatego raz jeszcze sprawdzam, czy włosy są równo. Łapię sobie za pasmo w ten sposób. Łapię za pistolet z klejem i nakładam kropelkę w miejscu wiązania. Chwilę czekam, by klej ostygł i nieco stwardniał. Chcę, żeby wszedł między włosy i je połączył. Gdy już nieco ostygnie, a nadal jest plastyczny, staram się rozprowadzić go wokół pasma i ścisnąć. I mam gotowe pierwsze pasmo włosów do grzywy. W ten sposób muszę przygotować pozostałe. Nie wiem, ile ich potrzebuję, ani ile ich wyjdzie, ale żeby grzywa była bujna, chciałabym zużyć wszystkie włosy, jakie na ten cel sobie przygotowałam. Mój plan jest taki, że te pojedyncze pasma poskładam sobie jedno do drugiego i w ten sposób stworzę grzywę. Wszystkie pasma są gotowe. Wyrobiłam wszystkie przygotowane na ten cel włosy. Teraz będę doklejała je do siebie w miejscach, gdzie były klejone wcześniej. Doszłam do wniosku, że wygodniej będzie zrobić grzywę w mniejszych częściach. Ta sekcja składa się z 7 pasm. Odkładam ją i biorę się za kolejną. Druga sekcja też jest z 7 pasm. Pierwszą sekcję odwracam na drugą stronę i poprawiam łączenie pasm klejem. Mogę pozbyć się już niteczek z pierwszego pasma. Łączenie wyszło elastyczne i bardzo dobrze. Łatwiej będzie obsadzić grzywę. I wszystkie części grzywy są gotowe. Postanowiłam jednak dodać jeszcze trochę super glue, aby wzmocnić łączenia pasm.
zamontowanie grzywy. Mam o tyle dobrze, że dolne łączenie szyi pękło przy próbie otwierania konia. Także rozszerzę sobie szczelinę na grzywę za pomocą narzędzia do otwierania plastików. Dzięki temu, że klej na gorąco nałożyłam z obu stron dość grubo, powstała taka elastyczna beleczka, która zablokuje grzywę na miejscu. Więc po prostu wsuwam włosy w szczelinę. Przesunę poprzednie maksymalnie do góry i instaluję ostatnie. Udało się! Mamy nową grzywę. No i co? Która grzywa lepsza? Oryginalna czy ta? Ja mówię, że ta. To już nic więcej nie trzeba robić. Włosy są tak mocno wpięte, że nic już się z nimi nie stanie. To teraz zakładamy nogi. Najpierw tylne. Z przodu instaluję najpierw ten trzpień, który wypadł i zakładam pierwszą przednią nogę, pamiętając o mechanizmie zginania. Przykręcam śrubką. Podobnie noga z drugiej strony, tylko ta musi być zgięta. Zakładam obie pokrywki. Koń wrócił do jednej całości. A teraz czas na chwilę prawdy. Wkładam baterię. Chodzi, macha głową, więc wszystko jest ok. Cały czas chodzę, nie chodzę. I znów chodzę, nie chodzę. Wszystko działa, operacja się udała. No to mamy tu kasztankę. I teraz czas na rozczesanie nowej grzywy i ogona. Jak widać, ta nowa grzywa nieco jej sterczy ponad głową. Zaraz to naprawię. Tak się dziewczyna prezentuje. Uważam, że włosy są wspaniałe. Starczącej grzywie zaradzi moja stara suszarko-lokówka z końcówką w kształcie szczotki. Zauważam, że włosy się prostują przy okazji. A ja wciąż nie dorobiłam się prostownicy. Sama jej nigdy nie potrzebowałam, bo mam włosy proste jak druty. Ale teraz przy koniach i lalkach coraz częściej odczuwam jej brak. No cóż, poradzę sobie z tym, co mam, czyli końcówką w kształcie lokówki. I na koniec raz jeszcze szczotka.
Skoro włosy się tak ładnie prostują, to ogon muszę też nieco odpuszyć. I oto gwiazda przed cięciem. Tak wyglądają siostry. Moja Queenie, czyli Sprint, dla porównania oryginalnej długości włosów. No i grzywa kasztanki jest o tyle dłuższa, ale naprawdę nie mam serca jej ciąć. Przynajmniej nie dziś. Muszę ją tylko wyrównać. I ups, wyszło mi to poza kadrem. Sorry. Ogon też tylko wyrównałam i zauważyłam, że nie mieści się w kadr. No cóż, jest tak niesamowity. Różnica jest, że tak powiem, spora. Ale nie będę go ciąć. Operacja niewątpliwie zakończyła się sukcesem. Na koniec małe porównanie przed i po. Oraz kilka zdjęć w plenerze. Zapraszam na mojego bloga poświęconego głównie koniom, ale także i psom i lalkom Barbie.